Hej, 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 hello! Dzisiaj znajdujemy się w Wallenstadt. Jesteśmy nad jeziorem Walensee, pokażę Wam fajny region i nagramy nowy odcinek. Jesteście gotowi? To zapraszam serdecznie. Większość osób jadących do Szwajcarii wybiera Zurych, Lucernę albo Interlaken. Dzisiaj chciałbym pokazać Wam miejsce, do którego sam bardzo chętnie wracam. To właśnie Walensee i miejscowość Wallenstadt. Nie jest to najbardziej znane miejsce w Szwajcarii, ale właśnie dlatego ma swój wyjątkowy klimat. Tutaj można na chwilę zwolnić, usiąść nad wodą i po prostu nacieszyć się ciszą oraz widokami. Co Wam mogę opowiedzieć o tym miejscu? Walensee jest to jedno z najgłębszych jezior w Szwajcarii. Ma około 150 metrów głębokości, 15 km szerokości. Jest położone na wysokości 419 metrów nad poziomem morza, a ogólnie znajduje się na granicy kantonu St. Gallen i Glarus. O! Jezioro otaczają góry Hurfristen, które nadają temu miejscu naprawdę wyjątkowy charakter. Za każdym razem, kiedy tutaj przyjeżdżam, mam wrażenie, że czas płynie trochę wolniej. Czy ten widok za mną nie jest przepiękny? Boże! Lecimy. Żeby łatwiej było Wam się odnaleźć, pokażę na mapie, gdzie dokładnie jesteśmy. Walensee znajduje się pomiędzy Zurychem a Chur. Od strony wschodniej znajdują się właśnie Wallenstadt, niewielka miejscowość, która jest świetnym punktem wypadowym do spacerów, plażowania czy wycieczek po okolicy. Pierwszą rzeczą, którą warto tutaj zrobić, jest po prostu spacer promenadą. To właśnie stąd rozciąga się jedno z najładniejszych widoków na jezioro i góry. Nie trzeba się śpieszyć, można usiąść na ławce, napić się kawy albo po prostu popatrzeć przed siebie. Takie miejsca przypominają mi, że czasem największym luksusem nie są pieniądze, tylko po prostu spokój. Moi drodzy, czy nie jest przepięknie? Halo? Zobaczcie, tutaj jakiś będzie spektakl. Charlie Chaplin. Walensee Bühne. Jeżeli zastanawiacie się, po co stoi tutaj tak duża scena, to już wyjaśniam. Co roku odbywają się tutaj letnie musicale w Walensee Bühne. To jedna z najbardziej niezwykłych scen plenerowych w całej Szwajcarii. Wyobraźcie sobie taki spektakl, którego naturalną scenografią są jezioro oraz góry. W tym sezonie wystawiono tutaj musical poświęcony Charliemu Chaplinowi. Co ciekawe, sam Charlie Chaplin nie mieszkał tutaj, lecz przez wiele lat mieszkał w Vevey nad jeziorem Gdańskim. Pewnie będzie... O, tu mamy ticket i plan występów Chaplina. No, są seanse, jest cena, tak jak tu widać, więc warto przyjść i się pośmiać. Był bardzo dobrym komikiem. Patrzcie, nawet nie wiedziałem, że takie coś tu jest, ale występ jest fajny. Patrzcie, jakie tu są stare gazety odnośnie Charlie'a Chaplina. Zobaczcie. Wszystko oklejone z tych starych magazynów. Cała ściana. Zobaczcie, jakie to jest duże i długie. Może mi się uda nagrać trochę tą scenę. Jest zamknięte. I taki ładny widok przed nami, górzysty. I droga prowadzi na plażę, gdzie zaraz Wam to miejsce pokażę. Tu jest, o, widzicie? Event jest konkretny, bo nawet jest auto Charlie'a Chaplina i pisze na Wallenstadt ticket można kupić 10.06, 25.07 i oglądnąć po prostu spektakl Chaplina. Charlie Chaplin. Tak to wygląda. Moi drodzy, ale te góry są piękne. Wielkie i piękne. Idziemy na plażę. Tu taki mostek, pójdziemy sobie nim. Plaża. Latem przyjeżdża tutaj naprawdę sporo osób.
Jedni pływają, inni opalają się, jeszcze inni po prostu siadają na ławeczkach z książką albo patrzą na góry. I właśnie to bardzo mi się tutaj podoba. Nie trzeba nic robić, można po prostu być. Tu taki strumyk. Łabędzie. Drugim miejscem są restauracje położone praktycznie nad samą wodą. Można tutaj zjeść obiad albo wypić kawę z naprawdę świetnym widokiem. Jeżeli będziecie kiedyś w tej okolicy, zapraszam zajrzeć do menu i samemu sprawdzić ceny. Jak na Szwajcarię można znaleźć całkiem ciekawe propozycje. To właśnie takie miejsca sprawiają, że chce się tutaj wracać. A, miałem się was zapytać, jak wygląda miejscówka? Podoba wam się? Kilka kilometrów stąd znajduje się również bardzo ciekawa jaskinia. Dzisiaj nie będę jej pokazywał, myślę, że zasługuje na osobny odcinek. Powiem tylko tyle, naprawdę warto tam zajrzeć. To miejsce jest uważane pod względem UNESCO za jakieś wartościowe miejsce. Jest i mapka, jest jesień, czyli tutaj pewnie fajne rzeczy tutaj można w jesień zobaczyć. Są też groty, jaskinie no i tutaj historia jest ważna, pisze parę rzeczy, więc warto się tym tematem zainteresować. Może w międzyczasie opowiem. Zobaczcie, nawet tutaj macie takie piękne miejsce i tutaj macie ławeczkę, gdzie ławeczka jest laserbank, czyli na czytanie książeczki. Naprawdę miejsce robi furorkę. Widzicie, moi drodzy, tu macie takie szafki, że możecie sobie zostawić wszystko, co chcecie. Są deski do wypożyczenia, no i tam są toalety, więc naprawdę czysto, przejrzyście. Tutaj od razu można się czegoś napić, kiosek, a tam jest fajna restauracyjka. Fajne, malownicze miejsce. Musicie też wiedzieć jeszcze jedną rzecz, że to wszystko, co tutaj ja wam pokazuję, nie odzwierciedla tego, jakbyście chcieli zobaczyć to wszystko na żywo. I uwierzcie, musicie w takie miejsca po prostu przyjechać, spędzić trochę czasu i poczuć ten klimat, jak ja to widzę, jak ja to czuję, bo inaczej się nie da. Każdy to odbiera inaczej. Dla jednych jest ładnie i ktoś powie, no fajnie, dla drugich trzeba troszkę więcej emocji. Ja jestem emocjonalny i przeżywam to wszystko 3 razy mocniej, więc mi się to naprawdę podoba i się jaram tym, że mogę wam to wszystko pokazać, a w międzyczasie przekazać wam pewne informacje, które mogą wam pomóc. Jeżeli chcecie słuchać, to będziecie słuchać. Jeżeli nie chcecie słuchać, trudno. Nie będę płakał z tego powodu. Ja lecę dalej, bo jeszcze jest trochę rzeczy do zwiedzenia. O, właśnie tutaj jest taka promenada. Tu jest trochę spokojniej. Zobaczcie, jak tu jest pięknie, nawet sobie nie zdajecie sprawy. Wow. Wow. Śmigamy dalej. Przyjdę tutaj za chwilę, idę się przebrać i będę sobie wypoczywał na ręczniku. Popalam się trochę, pójdę do wody, popływam. I co? I na dzisiaj materiał nagrany. Wszystko pokazałem, to co miałem pokazać. Kolejna miejscówka w doborowym towarzystwie Simon in der Schweiz.
Moi drodzy, może ten film jest trochę chaotyczny, ale to, co chciałem Wam przekazać, przekazałem, więc jeżeli był dla Was wartościowy i naprawdę lubicie moje odcinki i moją personę, to co? No to zapraszam do oglądania. Będzie tego więcej. To jest kanał Simon in der Schweiz, który się nie kończy. I na zakończenie, moi drodzy, lubię pokazywać właśnie takie miejsca. Nie dlatego, że są najbardziej znane, ale dlatego, że mają swój klimat. To są miejsca, do których sam chętnie wracam. Jeżeli będziecie kiedyś we wschodniej Szwajcarii, piszcie Walensee, Wallenstadt na swoją listę. Myślę, że nie będzie czego żałować. Jeżeli chcecie zobaczyć kolejne miejsca, które odwiedzam w Szwajcarii, zostawcie subskrypcję, bo wypada, i wpadajcie na następne odcinki, bo to dopiero początek. A Simon mówi: działaj, synu. Every day I've been out praying my baby not hurt.